Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest zostawić wszystko i wyjechać? Tak, my też. I postanowiliśmy to sprawdzić. Miki, obejrzymy to za 10 lat. Bardzo dobrze mi się mieszkało. Cóż więcej mogę dodać? Chyba nic. Było naprawdę bardzo przyjemnie. Był naprawdę bardzo fajny czas, super okres, ale czas chyba na coś ciekawszego. Dzień dobry! Tęskniliście za tą trójką podróżników? Jasne, że tak. Witamy na Filipinach. Semy zatkało, słuchajcie. Mam problem z malarią. Tak, bo już go pogryzły komary. I niestety miały białe dupki i białe kropki na skrzydłach, to znaczy, że to są te, które przenoszą malarię. Ale niekoniecznie je mają, więc Seba? Nie, czarne kropki na skrzydłach. Czarne kropki na skrzydłach. Byliśmy w Manili, ale tam nie nagrywaliśmy totalnie nic. Mamy tam jakieś przebitki. Ze względu na to, że po prostu podróż przechodziłam dość średnio. I mam taką koleżankę Lidię, która była tak miła i użyczyła nam swojego apartamentu za darmo w Manili. Co więcej, jej siostra z jej mężem odebrali nas z lotniska. Dominik jest oficerem imigracyjnym, więc udało nam się przeskipować totalnie linię i poczuliśmy jak totalne VIPy, ponieważ przylecieliśmy i nie musieliśmy stać w normalnej kolejce, tylko przeszliśmy dosłownie mega szybko przez odprawę dla załogi samolotu. Wydaje mi się, że to było mega takie fajne przywitanie. Jak dotąd pogoda nas nie rozpieszczała, dlatego jesteśmy tak mega podekscytowani na dziś, ponieważ wyszło słońce, a w ogóle, nie wiem czy wiecie, ale Filipiny mają jedne z ładniejszych wód na świecie, więc już się nie mogę doczekać. Idziemy teraz na śniadanie, zjeść coś, mam nadzieję, że chłopcy coś znaleźli. Oczywiście pewnie nie, idąc po tej minie. Kamila mówi wszystko. Wiadomo, że nie. Dobra, teraz moja kolej. Jest to nasz pierwszy kraj w Azji odwiedzony. I ciężko nam po prostu się tutaj zaaklimatyzować. Na plus na pewno ludzie są bardzo otwarci. Skumajcie w ogóle, że ich ulubionym sportem jest koszykówka. Że oni mają po 1,60 m. Coś takiego, powiedzmy. I oni podobno jak jeśli chodzi o kraje azjatyckie, to nawet sobie radzą w tej lidze. Wiadomo, że NBA to nie jest. Słuchajcie, w tym roku ja będę montować filmiki, także bardzo przepraszam za jakość montażu. I poza tym wszystko będę wiedzieć, co kto mnie gadał. Zróbmy test wody. Ja mogę iść pierwszy. W skali od 1 do 10 takie mocne 8. Idziemy coś zjeść. Musimy się ruszyć, ponieważ mamy za jakąś godzinę zbiórkę, co wiąże się z tym, że po prostu musimy się ewakuować tam wcześniej, bo to jest pod naszym hotelem, taka agencja. Więc chodźmy zjeść, bo możemy czekać trochę długo czasu. Ta wycieczka brzmi jak jakieś all inclusive. Dobra, chodź. Przepięknie. Mimo tego, że niestety, ale nie mamy słońca za bardzo, to jest przepięknie. Przepiękna woda. Dużo turystów, ale wystarczy troszkę odpłynąć. I ten widok, który jest za mną, jest naprawdę świetny. Ja, pięknie. Big Lagoon z lotu ptaka wygląda bajkowo. Zobaczmy jak z kajaka. Płyniemy sobie w trójkę, więc to oni będą wiosłować, a ja będę sobie kamerować, robić zdjęcia, podziwiać. Ja robię co mogę. Podoba mi się. Pływamy sobie wśród takich pięknych skał.
Natomiast uważam, że no ze słońcem wyglądałoby to 1000 razy lepiej. O wow, tutaj też jest ładna woda. W ogóle fajne jest to, że tam jest mega dużo ludzi, a tu wydaje się być nie tak dużo ludzi, a woda wygląda tak samo przepięknie jak tam. Strona, jak patrzyłem, to chyba nawet tu jest ładniej. Albo miałem wtedy więcej słońca. Być może więcej słońca. Trochę się bałem jak wrócimy, ale jakoś będziemy musieli. Okej. Oops! You guys know how to do it, they don't. No, so don't. Oh, okay. So you're doing better then. Wy jesteście najlepsi, on by skręcać, a opis nic nie robi. Dobra. Właśnie zmieniłam sobie kajak i zostawiłam chłopaków w tyle, ponieważ nasz kolega JJ, say hi! Hi! To jest nasz przewodnik i on sam powiedział, że jest tak mega faliście i czynimy, że nie chcemy przejść do niego, ktoś nie chce przejść, ponieważ możemy sobie nie poradzić, ale jest naprawdę bardzo faliście. Tak to wygląda, słuchajcie. O Boże! Dotarliśmy, udało się. Piękna sprawa, daliśmy Tak radę. jest. Kolejnym przystankiem była Secret Lagoon. Jak sami widzicie, nie da się tam po prostu wejść. Trzeba przecisnąć się przez wąski otwór w skale, który w zależności od przypływu potrafi zniknąć pod wodą. Nie było łatwo, ale daliśmy radę. W środku słodka woda miesza się z morską, tworząc niezwykły klimat. Wokół imponujące formacje skalne, jedna z nich przypomina krokodyla. I choć to miejsce nie jest już tak całkiem sekretne, wciąż ma w sobie coś magicznego. Resztę dnia spędziliśmy na luzie, skacząc z łódki, pływając i chłonąc słońce. W drodze powrotnej złapał nas tropikalny deszcz, ale nawet on nie ostudził naszej chęci do dalszego odkrywania Filipin. Jedziemy na skuterach! Właśnie się zatankowaliśmy. Seba jeszcze się tankuje. Tu mamy nasze bestie. Jedna bestia, druga bestia. Jedna bestia i tu jest druga bestia. Plan jest taki, że jedziemy na zipline, na taki zjazd na drugą wyspę. Także mam nadzieję, że będzie to choć trochę wyrzutem adrenaliny. Patrzcie, jaki mam świetny ten kask, uwaga. Robię tak. Ja robię tak. Oh. Nice. Ale wygląda mega śmiesznie w tym kasku, nie? Kiedy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że trafiliśmy akurat w porę lunchu. Zjazd linowy był zamknięty na godzinę. Ale los miał dla nas niespodziankę. Podszedł do nas chłopak i zapytał, czy nie chcemy dołączyć do niego i jego znajomych. Mieli jechać na pobliską plażę, żeby przeczekać przerwę. Nie mogliśmy odmówić. Co prawda nic nie nagraliśmy z tego spotkania, ale trafiliśmy na przepiękną plażę, której sami pewnie byśmy nie odkryli. I właśnie za to kocham podróże, za te spontaniczne znajomości, które potrafią zmienić cały dzień. A teraz chodźmy zobaczyć, jak nam poszło. Jesteś podekscytowany przed? Jak widać, bardzo. No trochę się stresujesz. Nie, w ogóle. A ty? Ja się troszkę stresuję, ale tylko troszkę. Na komfort? Proszę okular, to wygląda jak jakiś wojownik tutaj. Tak wyglądasz jak wojskowy. Jakbym skakał na nartach? Jest stresik? Minimalny. Ready?
fajnie, co? Ale ja miałam trochę stres, bo ja miałam klapki na sobie, bo mi kazał zostawić klapki. Ale generalnie było tak super. Fajnie, fajnie. Zarąbiście. Dzięki. Najgorsza rzecz była taka, że chciałem być w drugą stronę odwrócony i się nie dało. Jeszcze raz! Zimno trochę, co? Zimno. Zielony, wow. Rok ciszy, ale w naszych głowach rosło coś, czego nie dało się zatrzymać. Codzienność, która miała być bezpieczna, stała się klatką, a my zaczęliśmy marzyć o otwartym horyzoncie. Więc pewnego dnia przestaliśmy marzyć, zaczęliśmy działać. Zużyliśmy wypowiedzenia, sprzedaliśmy to, co nas trzymało. Kupiliśmy bilet w jedną stronę. Nie po to, żeby uciec, ale żeby w końcu pójść w stronę siebie. Bez mapy, bez planu, tylko z wiarą, że życie jest zbyt krótkie, by odkładać je na później. I może właśnie to jest wolność? Nie wtedy, kiedy wszystko wiesz, ale wtedy, kiedy stoisz na pustej plaży w deszczu i czujesz, że każdy oddech jest nowym początkiem. Tak chore, co właśnie robimy. Przepięknie, pada deszcz, lekko sobie kropi. Tam są takie fale gigantyczne, rozwijają się aż strach. Ale jest taka mgła, mini mgła. Fajnie. Ekstra. Zostańcie z nami. Przygoda dopiero się zaczyna. Siadać?